Cześć wszystkim! Ostatnio znajoma podpytywała mnie, jakie są moje ulubione filmy animowane, książki. Pomyślałam, że może wy też chcielibyście to wiedzieć, a nie każdy musi lubić spędzać czas w jakiś aktywny sposób. Ja na przykład bardzo lubię poznawać historię, siedząc przy kominku albo po prostu leżąc w wyrku. Dlatego chętnie się dowiem, jakie tytuły wy lubicie. A tymczasem w rysunkowy sposób opowiem o moich wyborach. Filmy animowane. Oczywiście tutaj przoduje Disney. Żadne tutaj zaskoczenie. Ale które tytuły i dlaczego? Wybrałam kilkoro moich ulubieńców, oczywiście kolejnych przypadkowa, i wyjaśnię, czemu akurat te. Śpiąca Królewna. Kiedyś cosplayowałam Aurorę. To była naprawdę fajna przygoda i fajnie się bawiłam, będąc przebrana za tą postać. Uwielbiam Aurorę za jej urodę. Jest coś takiego, że najchętniej wytapetowałabym sobie jej twarzą cały pokój, chociaż muszę przyznać, że sukienkę ma strasznie słabą i gdybym miała możliwość wybrać jej inną kreację, to byłaby to sukienka z filmu Kiedy Harry poznał Sally. Sam sobie film nie jest jakiś zbyt dobry, ale Sally miała na ślubie taką wspaniałą sukienkę i właśnie w niej wyobrażam sobie Aurorę. Swoją drogą polecam też historię z trochę takiej drugiej strony, mianowicie Maleficent, czyli czarownica. Bardzo lubię, kiedy pokazują historię czarnego charakteru i okazuje się, że ten charakter wcale nie jest taki czarny, że ta postać nie jest taka zła. Podobała mi się taka ciekawostka z planu, którą słyszałam, że kiedy nagrywali ten film, Angelina była tak przerażająca, że nagrywając sceny z małym dzieckiem, nie mogło ono przestać płakać, bo tak się bało Angeliny, więc w końcu musieli wziąć do roli dziecka jej córkę, bo tylko ona się jej nie bała. 2. Nowe szaty króla. Jest to film o egocentrycznym królu, który zostaje zamieniony w lamę. I jest to moja ulubiona produkcja Disneya pod kątem humoru, tylko że jest taka zabawna tylko w wersji polskiej, ale to jest taka zabawna, że do dziś jestem w stanie wyrecytować większość tekstów, bo w ogóle zdarza mi się, że z siostrą się tymi tekstami przerzucamy, bo obie żeśmy tak chętnie oglądały ten film wielokrotnie. No zobacz go, ciąga wszędzie tę gitarę i szpanuje. Już ci tłumaczyłem, to harfa. Dobrze wiesz. Dobrze, to harfa. A to kiecka. Szata. Wiem, że to wam nic pewnie nie mówi, ale dla mnie to są tak wspaniałe teksty, że ja po prostu uwielbiam i one są takie śmieszne. Aż mam ochotę obejrzeć to znowu, tylko że niestety nikt ze mną nie chce oglądać nowych szat króla, bo nie potrafię siedzieć cicho podczas oglądania. I wszyscy mówią, cicho bądź, nie będziemy z tobą więcej oglądać tego. Jest też Piękna i Bestia. Jeżeli miałabym wybrać taką ulubioną produkcję Disneya, to właśnie to. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że postacie mają bardzo ciekawą historię, a główni bohaterzy, zarówno Bella, jak i Bestia, mają takie fajne barwy, bo Bestia jest miły i kochający, a jednocześnie taki bardzo impulsywny i momentami groźny, czyli jest to bogactwo tego charakteru. No a Bella uwielbia książki, ja też uwielbiam książki, więc po prostu love. Oprócz disneyowskich filmów jest też wśród moich ulubionych serial animowany, swoją drogą też od Disneya, Gravity Falls, czyli Wodogrzmoty Małe, o dwójce rodzeństwa, które spędza wakacje u swojego wujka. Pojawiają się wątki paranormalne, jakieś dziwne stwory, ale przede wszystkim najlepszy jest tam humor. Wszystkie główne postacie uwielbiam i nie jestem w stanie wybrać ulubionej, ale jeśli chodzi o historię, jest ona tak misternie skonstruowana, że nie spodziewałabym się tego po żadnej produkcji dla nastolatków. Naprawdę, wszystko super ekstra się łączy, że jest to aż zadziwiające, że jest to tak dobrze przemyślane. Więc mnóstwo smaczków, fajny humor i dziennik. Miałam taką fazę na ten dziennik. Jest to dziennik, w którym są opisane te zjawiska paranormalne, jak z nimi walczyć, jak się z nimi obchodzić i tak jak powiedziałam, miałam tak wielką fazę na ten dziennik, że aż zaczęłam sobie konstruować własny. Bo wiecie, ja uwielbiam sobie wyobrażać, że zwykłe rzeczy mają jakąś niezwykłą funkcję, albo że ożywają, kiedy się na nie nie patrzy,
czy są mnie zaczarowane i tak dalej. Szkoda w sumie, że się poddałam trochę zrobieniem tego dziennika, ale chyba jeszcze kiedyś do tego wrócę, bo naprawdę bardzo mocno mnie to jarało. Z bajkowych tematów przejdźmy do książek, a właściwie do jednej książki, bo mogłabym opowiadać o Harrym Potterze, którego już wszyscy znają, o grze Endera, o serii z Mieczem Prawdy, ale jest taka jedna książka, jedyna książka, którą chciałabym polecić wszystkim ludziom i dopiero wtedy, jak już ją przeczytają, to mogą się zabrać za inne, które bym poleciła. Ale tą jedyną książką jest Atlas Zbuntowany. Rozpocznę cytatem. Panie Rearden, rzekł Francisco z uroczystym spokojem, gdyby zobaczył pan Atlasa, olbrzyma, który dźwiga na ramionach świat, stojącego ze zgiętymi kolanami, drżącymi rękoma, lecz wciąż ostatkiem sił dźwigającego świat, choć ten staje się tym cięższy, im większy jego wysiłek, co by mu pan powiedział? Nie wiem, co mógłby zrobić, a co by mu pan powiedział? Żeby dał sobie z tym spokój. Nie skłamię, jeśli powiem, że ta książka dosłownie zmieniła moje życie, mój sposób patrzenia na świat, ogólnie zmieniła mnie. Jak zaczęłam czytać Atlas Zbuntowany, to na początku pomyślałam sobie, że jest to książka o kolejnictwie i pomyślałam, okej, super, ja uwielbiam kolejnictwo, więc jest to książka idealna dla mnie. A potem im dłużej czytałam, tym bardziej myślałam, że kurczę, to chyba jednak jest książka o przemyśle i gospodarce i dopiero chyba w połowie dotarło do mnie, że te wszystkie wypowiedzi są zbyt inteligentne i okazało się, że tak naprawdę jest to książka filozoficzna i słuchajcie, gdyby ktoś wręczając mi tę książkę powiedział, słuchaj, to jest książka filozoficzna, przeczytaj ją, to nawet bym nie zajrzała do środka i rzuciła w kąt. Jestem zwykle uprzedzona do takich tematów, bo mam wrażenie, że próbują tam zmącić mój umysł i wepchnąć do środka jakieś ideologie dziwne, ale nie. Czuję, że ta książka naprawdę otworzyła moje oczy i uświadomiła mi, jak funkcjonuje świat. Naprawdę, poczułam, że wpłynęła do mojej głowy jakaś taka mądrość i ogólnie zazwyczaj książki czytam w tydzień. Połykam je o tak, a tą książkę czytałam pół roku. Była ona dla mnie trochę trudna, ale praktycznie po każdym rozdziale siadałam z przyjaciółmi i dyskutowałam na temat tego, czego się dowiedziałam z tego rozdziału, albo co tam wywnioskowałam między wierszami. Moi znajomi nawet zauważyli, że zaczęłam mówić jakoś mądrzej. I to wszystko przez tą książkę. I nie skłamię, jeśli powiem, że dzięki tej książce wychodzę za mąż, bo odnalazłam mojego Johna Galta, ale tak na serio, książka zmieniła mnie na tyle, że gdyby mój luby poznał mnie przed jej przeczytaniem, to prawdopodobnie nie zainteresowałby się tak moją osobą. True story. I tak jak nigdy, dosłownie nigdy nie odważę się postawić nawet kropeczki w książce, tak tutaj nie mogłam się powstrzymać i długopisem zaznaczałam całe długie cytaty, bo tak bardzo nie chciałam, żeby mi umknęły. Chciałam mieć możliwość wrócić do nich w każdym momencie, kiedy tylko będę miała ochotę i po prostu wsiąknąć w tą stronę i przeczytać ją na nowo. I tak samo jak były jakieś puste strony, to tam wypisywałam sobie po prostu swoje przemyślenia też, żeby je mieć utrwalone, żebym mogła do nich wracać. To było dla mnie tak cenne doświadczenie. Dlatego narysowałam siebie tutaj jako taką trochę kanciastą, bo uważam, że ta książka trochę mnie utwardziła, ale jestem z tego naprawdę dumna. Pewnie też już zauważyliście, że jestem dzisiaj w studio Dybarki. Polecam zajrzeć na ich kanał. Ja występuję co tydzień, w każdym odcinku. W ogóle w ostatnim odcinku na przykład robiliśmy sobie zdjęcia na Instagram i omawialiśmy, jak wstawiać posty na media społecznościowe, żeby zaistnieć i żeby było fajnie. Więc wiecie, dzieją się tutaj naprawdę ciekawe rzeczy. Polecam. Tak, a jeśli chodzi o filmy, to lubię produkcje, które też dają do myślenia. Whiplash to film o bardzo ambitnym perkusiście. Ja po tym filmie nie mogłam spać. Naprawdę, myślałam bardzo długo, myślałam nad tym, co zobaczyłam. Usiadłam do zeszytu i zanotowałam sobie przemyślenia i za każdym razem, kiedy zaczyna mi trochę brakować motywacji, ta energia moja trochę spada,
to po prostu zaglądam sobie znowu do tego zeszytu, czytam albo oglądam ten film i wtedy czuję się na nowo taka nabuzowana, że tak, chcę działać, chcę osiągnąć coś wielkiego, nie poddam się. Zeszłej nocy jest to film o moralności, który daje mocno do myślenia i też pokazuje z szerszej perspektywy, co działa człowiekiem, jakie są powody jego zachowań i pomaga też spojrzeć z innej strony na grę, co gorsze. No wiecie, ta gra w stylu co jest gorsze, zjedzenie żywego ślimaka czy pocałowanie tyłka bezdomnego. Tak, to gra w tym stylu, tylko przeniesiona do prawdziwego życia. Czyli zadaję Ci autentyczne pytanie, co jest gorsze, kiedy masz zestawienie dwóch naprawdę podłych rzeczy i to no naprawdę trzeba sobie przemyśleć i potem można o tym dyskutować właśnie z bliskimi, dochodzić do naprawdę ciekawych wniosków. Uwielbiam też film Labirynt Fauna. Kojarzy on się trochę klimatem z filmami Bartona, ponieważ jest mroczny, ale bajkowy. Z tym, że mam wrażenie, że filmy bartonowskie są bardziej przyjazne dzieciom, natomiast Labirynt Fauna poleciłabym chyba tylko osobom dorosłym. Jak ja obejrzałam ten film, to niektóre sceny naprawdę bardzo długo siedziały w mojej głowie. Nie wiem, co jest takiego w mrocznych bajkach, że tak fajnie się je ogląda. Może to chodzi o to, że taka mroczna, straszna rzeczywistość przeplata się z czymś bajkowym i magicznym i to stwarza taki fajny kontrast. Może to o to chodzi, a może po prostu jesteśmy dziwni. Tutaj pokazują się Wasze prace, o które prosiłam w poprzednim odcinku. Do następnego odcinka chciałabym, żebyście narysowali kilka postaci ze swoich ulubionych filmów, książek, seriali, filmów animowanych, żeby te wszystkie postacie były na jednym obrazku, może żeby między nimi zaszła jakaś interakcja, albo po prostu, żeby chociaż byli obok siebie. Ważne, żeby byli razem. Te rysunki wysyłajcie na olsikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać, nie zapomnijcie napisać, co to za postacie. A my widzimy się za tydzień w czwartek o 18:00. Dziękuję za Waszą uwagę, trzymajcie się i pa 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 pa!